W pewnym momencie ja mówię, że Frau Almund, mam coś, co panią zainteresuje. Kronikę, którą zapisywała pani ciocia, wujek, a także jeszcze inna część rodziny. I co mnie interesowało? Czy ona wiedziała o tym, że jej ciocia Erika zakopała rodzinny skarb w 3 skrzyniach i w 3 różnych miejscach? Witam Was serdecznie w moim najnowszym kanale Łukasz Kazek History Story. Anno Domini 2023, zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka. O czym dzisiaj będę opowiadał? Otóż wyobraźcie sobie, że w tym roku stuknęło mi 18, ale nie 18 lat, tylko 18 lat pracy właśnie w tym miejscu. I chciałem dzisiaj zrobić odcinek o tym, co przez 18 lat mnie tutaj spotkało, a szczególnie o wizytach tych, którzy tutaj kiedyś mieszkali. A więc o wizytach byłych niemieckich mieszkańców, którzy zamieszkiwali Schloss Tannhausen i okoliczną miejscowość. O tych, których poznałem, i o tych, którzy zwierzyli mi się z rzeczy, których nie mówili nawet własnym wnukom. Zapraszam na odcinek o ludziach z Tannhausen i o pewnej wizycie kobiety, która wydarzyła się w lipcu w tamtym roku i która całkowicie postawiła na nogi to, co ja do tej pory o tym miejscu wiedziałem. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Resort Jedlinka, 3-gwiazdkowy hotel, hostel i browar, gdzie skosztujecie wybornej pizzy oraz również posmakujecie złotej, przepysznej herbaty. Z przymrużeniem oka herbaty. Zapraszam na odcinek. Pamiętam doskonale wizytę Ernsta Kepke i jego żony Juty. Bardzo wspaniali, o wysokiej kulturze osobistej ludzie. Ernst Kepke mieszkał dokładnie w budynku na dzisiejszej ulicy Chorzej. Tannhausen, dzisiaj Jedlinka. Mieszkał w tym budynku z pruskiego muru. Ten budynek pochodzi aż z 1693 roku, a więc XVII wiek. Szliśmy tędy około może 16 lat temu, kiedy prowadził mnie właśnie tą drogą, gdzie teraz idę, i opowiadał, jak wyglądało jego życie w czasie wojny i po wojnie. Opowiadał, jak ojca wcionono do Wehrmachtu, wysłano do Norwegii. Ojciec nie był fanatykiem hitlerowskim. Ojciec przewidywał, że Hitler doprowadzi Niemców do ruiny i do zagłady Żydów i innych narodów, które już w tamtym czasie uważano za podludzi. Przez 5 lat wojny z ojcem, mówi, nie miałem kontaktu. Bawiłem się tutaj jako dziecko. Pamiętam doskonale, mówi do mnie Kepke, jak pierwszy raz zobaczyłem na ulicy marsz Żydów, więźniów w pasiakach. Bo nagle w 1943 i 1944 roku zaczęły tutaj powstawać obozy jak grzyby po deszczu. Była to budowa kwatery Adolfa Hitlera w Górach Sowich, obieg Riese. Mówiono nam w szkole, że to bandyci, że należy z pogardą się do nich odnosić i nie traktować ich jako ludzi. Moi koledzy zaczęli rzucać w nich zgniłymi jabłkami. Kilku moich kolegów podniosło kamień i rzuciło w kierunku tej maszerującej w pasiakach grupy ludzi. Zatrzymał się. Ja zapytałem się,
czy też rzucił. Odpowiedział smutno, że tak, że miał wtedy 8 lat i nie wiedział, jak wyglądała naprawdę rzeczywistość. Po tym, kiedy skończyła się wojna, zrozumiał, co III Rzesza przyniosła okupowanym krajom, a więc zagładę i śmierć, potężnie tego właśnie momentu się przez całe życie wstydził. Boże, ja tutaj nie byłem około 15 lat. Dokładnie jest ten portal z Piaskowca i jest data, o której mówił Ernst Kepke. 1693, a więc XVII wiek. Moja rodzina, mówił Ernst, mieszkała tutaj prawie od 3 wieków. On nie był sam, on był ze swoją żoną Jutą, która opowiadała mi wydarzenia z 1945 roku. Ona pochodziła z Prus Wschodnich, a tam Rosjanie byli krwawi. Uciekaliśmy z mamą na statki, które miały nas wywieźć, ewakuować właśnie z Prus. Byliśmy z mamą załamane, bo nie udało nam się zdążyć na potężny statek, który nazywał się Wilhelm Gustloff. Byliśmy załamane, że nie zdążyliśmy, że zginiemy. Myślę, że większość z was wie, co stało się z Wilhelmem Gustloffem. Jeżeli nie wiecie, został storpedowany przez sowiecką łódź podwodną i jest to jedna z największych katastrof morskich, można powiedzieć, XX wieku. Zginęło ponad 8 000 ludzi. Przyszliśmy z Ernstem do właśnie tego budynku, dlatego że on pokazał mi, że kiedy weszli Rosjanie, mama bała się, że będą grabić i schowała całą srebrną zastawę w parapecie, w okna i pokazał mi te okna, jak byliśmy na zewnątrz. Mówię do niego, chodź, spróbujemy. Ja jestem stąd. Zapukamy do dzisiejszych mieszkańców, być może nam wpuszczą i uda się tą zastawę znaleźć. Weszliśmy tutaj po tych schodach. Kepke mieszkał na 2. piętrze. Idziemy dokładnie na 2. piętro. Podchodzę pod drzwi, a po drodze na ścianie proszę sobie wyobrazić, że wisi jeszcze mały obrazek z jego czasów dzieciństwa. A na nim jakiś wieloryb, delfiny, coś z oceanów. I on mówi, że go pamięta. Zapytałem, czy chce sobie go zabrać. Nie, mówi, niech zostanie w tym miejscu, niech będzie. Dzisiaj, jak tu przyszedłem, jest tylko pusty ślad. Obrazka nie ma. Wchodzimy na górę, pukamy do tego mieszkania. Otwiera człowiek, którego ja doskonale znam. To kucharz z restauracji, która nazywała się Stara Piekarnia. Ja tam chodziłem na toasty, na pizzę, więc się dobrze znamy. Tłumaczę mu, jaka sprawa, ten tu mieszkał, parapety. On mówi, Łukasz, dawaj, wchodźcie. Otwieramy drzwi, idziemy do parapetów. Odsuwa zasłony, a parapety plastikowe. Ktoś już je wymienił. Ktoś wcześniej przed nim, bo on wynajmował to mieszkanie, po prostu wymieniając parapety, znalazł tą srebrną zastawę i na pewno pociągnął i przerył całą chatę. Także tutaj akurat z Ernstem Kepke jego osobistego skarbu nie udało się odnaleźć. Znajduje się w komnatach Pałacu Jedlinka. Te komnaty zamieszkiwała ostatnia niemiecka rodzina, ostatni właściciel tego majątku, rodzina Bym, ale o nich jeszcze później będzie mowa. Przypominam sobie dokładnie, jak 12 lat temu poznałem w tym miejscu córkę mleczarza, Gerdę, która mieszkała tutaj aż do 1945 roku, do maja, kiedy weszli Rosjanie. Ona też podarowała mi unikalne zdjęcia z tego okresu, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Wyobraźcie sobie, że przejście tą komnatą, rozmowa o tamtym okresie spowodowała u niej wielki ocean wspomnień i powrót nawet do tak tragicznych wydarzeń, jakie tu miały miejsce w maju 1945 roku, a dokładnie po 2 tygodnie po wejściu Rosjan. Zawsze opowiadałem, że najważniejsze
Jak ocenia się ludzi? Najważniejsza ocena to ocena przez charaktery. Nie przez narodowość, status społeczny, czy też wyznanie wiary, czy kolor skóry. Charakter. Gerda stanęła tutaj, gdzie ja teraz jestem, spojrzała w okno i jej wzrok skierował się w kierunku oficyny, bo tam mieszkała służba, która pracowała w majątku. Powiedziała do mnie, że był tutaj było to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w jej życiu. Otóż jeden z Niemców, który został tutaj i mówił, że jest komunistą, podszedł do młodych sowieckich żołnierzy i powiedział im, że te kobiety, które wyglądają staro, bo Niemki się stylizowały na starsze kobiety, na staruszki, aby nie wzbudzać pociągu seksualnego wśród młodych żołnierzy sowieckich. I zabierały chustki, malowały węglem pod oczy, brudziły sobie zęby, garbiły się, tak aby wyglądać staro. I ją wskazał na nią i na jej siostrę i powiedział, że one są bardzo młode. One tylko udają stare kobiety. Są młode i na pewno będą chciały się z nimi przespać. I czy żołnierze wzięli Gertę za włosy razem z jej siostrą, wprowadzili tam do tego właśnie mieszkania i brutalnie gwałcili przez prawie cały dzień. Stanęła tutaj, łzy popłynęły jej po policzku. Wtedy podszedł Erskepko, o którym wcześniej opowiadałem, i ją bardzo mocno przytulił. Oni wszyscy się znali. I podczas takich właśnie wypraw, otwarcia takich drzwi i takich wrót, byłem świadkiem właśnie wielu wspomnień, które wracały do tych ludzi i z którymi oni nie dzielili się, tak jak powiedziałem, nawet ze swoimi wnukami. Gerda zastanawiała się głęboko i głośno, dlaczego ten Niemiec to zrobił, dlaczego ją wydał. Przecież się znali, był ich sąsiadem. Czy zrobił to dla zysku? No nie, bo przecież Rosjanie nie płacili pieniędzy, nie dawali żadnych pieniędzy. Więc zrobił to po złości, z zemsty. Do tej pory ona tego nie wie. Ja myślę, że zrobił to tylko dlatego, że był podłym i bezwzględnym człowiekiem. Ale po tej opowieści umysł i wspomnienia Gerdy otworzyły się jeszcze bardziej głęboko. I poszła z nami nad stajnię. Jej ojciec był mleczarzem, a nad stajniami właśnie oni mieli mieszkanie. I wskazała na strych i powiedziała, że pamięta, jak ojciec w małej skrzynce schował dokumenty, zdjęcia, rodową porcelanę i kilka srebrnych łyżek i widelcy z zastawy obiadowej. Weszliśmy na ten strych. Ona z fotograficzną pamięcią szła i liczyła belki. 1, 2, 3, 4, 5, mówi tutaj, w podłodze. Co się stało dalej, nie mogę powiedzieć. Być może kiedyś wam zdradzę. W tamtym roku, realizując serial dla telewizji History, Dolny Śląsk, Zaginione Skarby, kręcimy zdjęcia we Wrocławiu. Co to ma wspólnego z tą salą, która jest poświęcona ostatnim właścicielom majątku, rodzinie Bem? Bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że dostaję telefon właśnie z recepcji hotelu Jedlinka i dziewczyny, które pracują w recepcji, mówią do mnie, że jest jakaś pani, ma jakieś albumy, a w nich stare zdjęcia, prawdopodobnie z pałacu, ale one nie wiedzą i że może być to dla mnie ciekawe. Więc ja mówię, słuchajcie, podejdźcie do tej pani, weźcie telefonem, zróbcie zdjęcia tych albumów, prześlecie mi i ja będę się orientował. One to robią, dostaję pierwsze zdjęcia i jestem olśniony. Są to zdjęcia, których myśmy wcześniej nie mieli. Z zewnątrz i na dziedzińcu pałacu. Niesamowite zdjęcia, których wcześniej nie widziałem. Od razu wiedziałem, że musi mieć to jakiś związek z ostatnią niemiecką rodziną. Więc dzwonię jeszcze raz. Zapytajcie się tej pani, czy udzieliłaby wywiadu, czy chciałaby rozmawiać, a przede wszystkim do kiedy zostaje. Dostaję informację, że będzie tu jeszcze cały jeden dzień. Jeżeli chcę, to muszę dzisiaj przyjechać. Przerywam zdjęcia do serialu, ściągam ekipę i przejeżdżamy.
I to, co się wydarzyło, było jedną z największych, można powiedzieć, przygód, jakie doznałem na temat losów rodziny Bem i tego, o czym nigdy wcześniej nie wiedziałem. Historia poprzez zmysły. Zapach i dźwięk i smak. I to jest prawdziwy smaczek, bo w tej książce jest cała skarbnica wiedzy o ostatnich właścicielach majątku. To oryginalna kronika, która przywędrowała tutaj do pałacu z Afryki, z Namibii, bo tam jeden z synów Gustawa Bema wyemigrował w połowie lat 20. XX wieku. I w tej właśnie kronice znajdę wszystko, co mogłoby mnie interesować dotyczące losów tej rodziny. Jak na przykład, jak wyglądał pałac na początku XX wieku, w 1908 roku, czy też jak wyglądały święta zaraz po I wojnie światowej. Ale mnie interesuje zupełnie coś innego. Właśnie na przykład taka informacja, że 8 grudnia 1935 roku Ulrich Bem zaręcza się z Alice Rassmann. Otóż w czerwcu 1936 roku biorą razem ślub. I kronika podaje dalej, że 1 kwietnia 1937 roku rodzi im się córeczka, której nadają imię Almut. I to właśnie ta córeczka przyjeżdża w lipcu 2022 roku i ja ją poznaję. Ona nie wie, że ja mam tą kronikę, a ja nie wiem, co ona ma w głowie i jakie ma jeszcze dodatkowe zdjęcie albumy. Siadamy razem do rozmowy. Jest ze swoją córką, z zięciem i swoimi wnukami. Córka będzie tłumaczyć, mimo że później dowiedziałem się, że pani Almut perfekt mówi językiem polskim. Zasiadamy do rozmowy. Oni przynoszą albumy, oglądam, wskazuje mi swoją rodzinę. Ja doskonale przecież ją znam, ale opowiada też takie delikatne rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. W pewnym momencie ja mówię, że Frau Almut, mam coś, co panią zainteresuje. Kronikę, którą zapisywała pani ciocia, wujek, a także jeszcze inna część rodziny. I co mnie interesowało? Czy ona wiedziała o tym, że jej ciocia Erika zakopała rodzinny skarb w 3 skrzyniach i w 3 różnych miejscach? I ja otwieram tą kronikę i mówię, siostra twojego taty, czyli właśnie ciocia Erika, zakopała te rzeczy, a ona tak słucha. Wiem, że to zrobiła. Skąd pani wie? Ciocia o tym mówiła, przecież przeżyła wojnę. Później popełniła samobójstwo. Ciocia zostawiła jeszcze jedną rzecz, która była w naszej rodzinie. Ja jestem zdziwiony. Ta córka słucha, też pierwszy raz to słyszy. Co zostawiła? Mapę z zaznaczonymi krzyżykami i dróżkami i miejscami, gdzie te skrzynie zostały zakopane. Wszystko było skrzętnie opisane. Była ta mapa u was w domu, pytam? Tak. Ta córka podniesiona, już naprawdę podekscytowana, mówi, mamo, dlaczego wcześniej nigdy o tym nie mówiłaś? Pani Almut ze stoickim spokojem odpowiada, nikt nie pytał, to nie mówiłam. Gdzie jest ta mapa, pyta córka. Nie wiem. Czy pamięta ją pani, kiedy ją pani miała w rękach? Nie pamiętam. A gdzie możemy jej poszukać? Czy jest w domu, czy też już teraz w domu spokojnej starości, gdzie, mamo, przebywasz? Nie wiem. Cały czas pytania padają. Nie wiem, nie pamiętam. Widać, że jest poirytowana już tą rozmową, że być może za głęboko drążę. Ale odpowiada, myśmy tu przyjechali. Przyjechaliśmy na początku lat 80. Mieliśmy mapę w ręce i chcieliśmy to odnaleźć, wykopać. Ale wtedy tutaj było dużo zwierząt i ogrom ludzi. Trzeba pamiętać, że w latach właśnie PRL-u w tym całym dworze mieścił się kombinat rolnicza, spółdzielnia produkcyjna. To było prawie 300 krów, więc to się wszystko spaja.
Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy już męczyć więcej pani Almut. Jest wiekowa. I na koniec powiedziałem po polsku zdanie, a tłumacz miał przetłumaczyć. Powiedziałem, proszę przetłumaczyć, że jest mi bardzo miło, że mogłem panią Almut poznać. A ona wyprzedziła tłumacza i odpowiedziała do mnie, mi też jest miło, że mogłam cię poznać czystą polszczyzną. Okazało się, że mieszkała do 60 lat w Polsce koło Wlenia. Tam właśnie, gdzie mieszkała kiedyś jej matka, która wyszła za Urlicha, ostatniego właściciela zespołu Tannhausen, czyli Jedlinki. Rodzina pani Almut obiecała, że postara się poszukać mapę skarbów. Mapę, na której zaznaczono, gdzie zostały schowane 3 skrzynie. Były to jakieś 3 różne miejsca. Poproszono mnie również, abym zeskanował im kronikę. Chcą ją całą przeczytać. Chcą dowiedzieć się niektórych wątków nieznanych im odnośnie właśnie życia ich rodziny na majątku w Jedlince. Oczywiście ja to życzenie spełnię. Pomyślałem sobie też, że może warto byłoby tą kronikę przetłumaczyć na język polski, abyście i wy mogli poczytać, co tam w niej jest zawarte. Piszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł i czy chcielibyście poznać dzieje tego właśnie majątku i tej rodziny i ukrytego skarbu. To na tyle w moim najnowszym kanale Łukasz Kazek History Story. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że mnie oglądacie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pamiętajcie o łapce w górę, o dzwoneczku, to wam przypomni o nowych odcinkach i dziękuję za każde wsparcie, jakie od was dostaję, bo bez tego wsparcia to tak naprawdę nie byłbym w stanie prowadzić tych przygód z historią. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Łukasz Kazek History Story, a partnerem tego odcinka była właśnie Jedlinka, resort Jedlinka, hotel, pałac i wyśmienity browar z dobrą, pyszną herbatą zimową. Do zobaczenia. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.